Słuchajcie, dzień dobry, siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Generalnie to jest sprawa taka, że ja ostatnio poszedłem w profesjonalizm i zakupiłem drugą parę mikrofonów, ażeby móc robić wywiady i przyjechał zespół Banisher i stwierdzili, że będą tutaj w całym składzie, no i okazuje się, że znowu brakuje jednego mikrofonu, więc tak zobaczymy, co z tego dźwięku wyjdzie, no ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak najgorzej. Huberta już znacie, Krzyśka już znacie. What's your name? Jorgi. What you doing in the band and why are you in Poland if you are from Belgium? My name is Jorgi. I am the singer of Banisher, and I joined the band because of my vocal teacher, which is Rafal from Decapitated, and he kind of got us in contact, and I was open for the travel and for the challenge to go into a band out of Belgium. Okej. Siema Piotrek. Ja w zasadzie znam się z Hubertem od 2012 roku. Chyba nawet wcześniej, jakbym powiedział nawet 9. No może i. Z czasów Wedonist jeszcze moich. To prawda, nawet graliśmy razem tam Tak, przez tak. moment. No i tak, już nie pamiętam kiedy to było, kiedy dołączyłem, ale jakoś tam przed pandemią. 17, No. 2017. No i co, i gram na najwyżej basie. na pokładzie. Gruzuję na basie. A od kiedy grasz z Hubertem w Banisherze? No tam jest, wspomniałem Hubert 2017. Nie, bo jakoś tu ogólnie tak. jest tak, że trochę się skład pozmieniał, jest trochę przetasowań. Dobrze to rozumiem, tak? Tak, jest trochę przetasowań. No, jako że band jest mój od zawsze, no to ja jestem od zawsze. I no w tym momencie Piotr jest najdłużej. Po drodze jeszcze właśnie tak jak tutaj Jorgi wspominał, Jorgi doszedł do nas w 2022 roku. No i nowy narybek Krzysiek, w tym momencie zastępujący Eugena z nadzieją. Banisher od tygodnia. Z nadzieją in the future. Z nadzieją, że jeszcze przez tydzień pograsz. Tak. Później się znudzi i zacznie grać na saksofonie. Żeby było jasne, Krzysiek gra na bębnach, nie na gitarze. To jest właśnie dosyć ciekawe, ale to już się mogliście tego dowiedzieć z naszej rozmowy wspólnej. So, is it your first time in Poland? Is it your first time in Polish band? First What's time your in experience from like Belgium? What were you doing before? This is indeed my first time in a Polish band, but not my first time in Poland, because I've been here before for rehearsals and for, of course, Banisher video clips and stuff like that. But before Banisher, it was indeed my first time in Poland, and it's been a pleasant time here in Poland. The people are very, very nice, although I don't understand much. But outside of that, I am enjoying myself in Poland very much. Do you find it difficult to be in a band when you sit all together in a bus? And I can imagine that they don't speak English all the time. They don't speak No. Flamandish is your language? Is it Yes, They- Dutch, but then like Flemish. Flemish is it called? Yes. Okay. So how is it when when you sit among those guys they speak and you don't understand? Is it relaxing or is it annoying? On the beginning when I came here, it was like very confusing and very like I didn't know what was going on. I still don't know what's going on, but I've gotten used to it. I told them many times like if there's something important that I need to know, or if you guys want to talk to me or something, I'll hear it. If not, it's not a big deal if they talk Polish while I'm around. It doesn't bother me at all. Are you trying to learn our language? I am trying, and and I'm already almost giving up. No, So it was easier to jump on the drummer's seat than yeah. learning Polish probably. Like I've seen so many things about Polish language that they say like even Polish people don't know Polish. Okay. So it's kind of I'm trying my best to learn Polish. I here and there catch words and I'm like, oh yeah, I recognize that word. That's from that. That's from that. I'm not gonna ask what words are because I know what words you're catching first. The most important. The most The most important important ones. ones.
A jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak wy się czujecie, mając kogoś, kto obgadujecie go? Niespecjalnie. Nie, no, obgadujemy go po angielsku. A Żeby było słyszał, fair było. jeżeli they coś talk go about you in a dotyczy. bad way, and actually, you know, if they talk, you don't understand, so we just jump on you. Yeah, we only gossip about him in English because he needs to know that, as he was mentioning before. So yeah, in Polish, not really. In Polish, we gossip about us. Aha, okej. No Krzyśka się już pytałem o te bębny, ale zapytam się teraz Huberta tak naprawdę. Skąd ten pomysł, żeby on na bębnach grał u ciebie w zespole, skoro go wyuczyłeś na jednego z najlepszych gitarzystów metalowych w Polsce i nagle powiedziałeś mu, będziesz grał na No bębnach. właśnie dlatego na gitarze już umie, wiesz, nie ma sensu. Wiesz, jakbym go wziął na drugą gitarę do Banisher, to by było za łatwe, nie? Zero challenge. On jest w takim wieku, że tak po prostu chłonie, że jak ja widzę, jak on chłonie, to po prostu mówię, ej, jeszcze jesteś w takim wieku, że ci się w miarę wszystko chce, nie kwestionujesz i nie ma, wiesz... Najlepsze jest to, że w tym wieku jeszcze dzieciaki nie mają granic, w sensie nie wiedzą, że istnieją, tylko jak mu coś powiesz, żeby zrobił i wiesz, nawet go trochę trolujesz, trochę robiłem, na przykład jak robiliśmy płyty Def, no to dałem mu dla hecy, żeby zrobił solówki Andy'ego LaRocka, nie? Bo ja mówię, że ja pierdolę, ja tego nie zrobię, nie? A on zrobił, no bo ja wiedziałem, że tego się nie da zrobić, tak samo jak robiłem Tornado of Souls przez 20 lat, bo przecież tego się nie da zagrać i tak dalej, ale... On zrobił 2 tygodnie. No on zrobił, ja zrobiłem później też. Stwierdziłem, że nie, no w końcu zrobię. No ale w każdym razie wiesz, o co chodzi, że jakby nie ma limitów jeszcze i dopóki nie wejdzie, bo już mu zaczyna też wchodzić takie, że nie chce mu się, nie? Ale jak do czegoś przysiądzie, no to po prostu jeszcze jest w tym wieku, że jest w stanie się nauczyć wszystkiego. I to bardzo szybko i bardzo dobrze. A że jest muzycznie no, ekstremalnie zdolny, to no, niewykorzystanie tego to by była jakaś abominacja i w ogóle bym sobie pluł w twarz i wszystkim naokoło kurde przez lata. No i faza wyglądała tak, że zaczęliśmy sobie coś tam plumkać rok temu, wiesz, od najprostszych rzeczy, Metallica, Forum, The Bell Toll, skaleczone. Ja wiesz, wjechałem tam, on ma swój garaż, nie, i w garażu ma taką adaptację też, że tam fajnie, gary, gitarki, wszystko i tak dalej. No i zaczęliśmy coś tam plumkać. Ja wiesz, że się poczułem jak taki, no poczułem się jak gówniarz z liceum, nie, grając Metalikę w garażu, nie, tylko że ja już miałem tam 2 razy tyle, ale wciąż ten taki duch i vibe cały czas był. No i coś tam zaczęliśmy sobie grać, pukać, nie, ten od razu zaraz blaściki już, nie, i coś tam powoli zaczął dodłubywać i w końcu tak stwierdziliśmy, że wiesz, może przyszłościowo to nie byłby głupi pomysł, żebyś ty się zaczął uczyć na garach, ale tak na poważnie, bo raz, że nawet do swojego zespołu, jakbyś chciał sobie nagrać płytę, tak samo zrobił z wokalem do Godslota, jak tam odszedł od nich chłopak i no nagle z ręką w nocniku nie było co robić i mówię mu, kurde, ty jeszcze w tym momencie też masz taki ten głos szczypiorka, taki Hetfield z jedynki, nie? Trochę, nie? I wykorzystaj to, bo masz zajebisty band, fajne numery i jakbyś doszczuł do tego ten swój taki kuraczy głos na takim wkurwie, wściekłej piździe, to przecież to będzie zniszczenie, nie? No i co, zrobił, nagrał, potem wszystko mu się skasowało, Opowiadał, no. no, ale 3 miesiące później dograł jeszcze lepiej, poszło na płytę, nie? I tak stwierdzimy dalej, że kurde, zrób to samo na garach, bo wiesz, Pawulon był, ale Pawulon ma 2137 bandów, nie? I wiesz, raczej nie zawsze będzie mógł. Teraz tam mają innego chłopaka na garach, ale nawet żeby sobie pisać numery, czy otworzyć głowę i tak dalej, to jest super sprawa, żeby grać. No i powoli to się zaczęło cisnąć. I gdzieś w okolicach listopada, grudnia zgadaliśmy się z Dzwonem, bo odgrażaliśmy się rękami i nogami, że będziemy robić trasę Banisher Truizm, nie? Która się na szczęście właśnie wydarza. Ale Znaczy, w momencie, jak to oglądamy, to pewnie już jest 3. trasa, ale spokojnie, no. w każdym razie chodziło o to, że my musieliśmy jako zespół Banisher wykonać też jakąś bardzo trudną decyzję, ale po prostu, żeby iść do przodu, bo zespół w przyszłym roku kończy już 20 lat. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Wiesz, Angel Corpse w 5 lat nagrało 3 płyty i się rozpadło. Metallica, wiesz, Master of Puppets i tak dalej, no to ile band miał lat? 4, 5, nie? Ile można osiągnąć? A 20 lat, tak sobie myślę, ja pierdolę, ile to jest czasu?
Nie, i trzeba coś z tym zrobić. No ale tak, po drodze ja byłem w Deka, po drodze tam Eugene miał Belfegora, miał Vital Remains, teraz ma Flash God Apocalypse. Piotrek też jeździł z kolei jako szef od scen i tak dalej, z dużymi bandami, z tymi Sabatonami i tak dalej. No każdy gdzieś w rozjazdach, później pandemia i 8 lat, kurde, tak, po prostu tak, od ostatnich koncertów. I gadałem z Eugene'em i była gadka, jak nagrywaliśmy jeszcze teledyski i wszystko i on po nagraniu teledysków powiedział, że on tego nie widzi dalej, nie? I że na razie jeszcze póki to co jest, ale szukaj bębniarza i rób coś. No i wiesz, szukaj bębniarza, łatwo powiedzieć, nie? Z fanem powiedz, wyszkol bębniarza. Może wyszkol bębniarza, będzie lepiej, nie? I czy wiesz, no, żeby to nie brzmiało jakoś źle, ale postawiliśmy w tym momencie no już na taki plan, że lepiej jest z nowym gościem od zera zrobić i już na wyćwiczonym po swojemu od nowa, ale dobrze iść do przodu, nie? A nie graliście wcześniej na dwie gitary? W Banisher? No, zawsze byłeś tylko ty? Były dwie gitary do 2012 roku, nie? Nie brakuje ci drugiego gitarzysty na Brakuje. scenie? Brakuje. Brakuje totalnie. To nie chcesz poszerzyć składu? Jeszcze jednego gitarzysty? Gdzieś tam poszukać? Wiesz, no euro lepiej się dzieli na 4 niż na 5. Jak się trzeba dokładać. No tak. gramy metal i to nie zarobkowy, więc wiesz, ale no z kwestii logistycznych to jest też inaczej. Jeżeli będzie taka możliwość, bo mieliśmy rozmowy z jednym gościem, który zresztą grał z nami na basie przez chwilę, żeby wszedł na gitarę, ale powiedział, zobaczył te numery i mi tylko napisał, że Hubert, te numery są popierdolone. Kto by to spamiętał? Więc no po prostu odpadł. Pozdrawiamy się Jakub serdecznie. Więc odpadł, no i stwierdziliśmy, że musimy, no byliśmy postawieni pod ścianą i że wiesz, że po prostu jedna gitara. No ale na szczęście Piotr posiada boomboxa i wprowadziliśmy troszeczkę, Pajączek ci się przyczepił. widzę właśnie, Pajączki na ale szczęście z wader czy nie? Nie, to nie z wader. Nie zabijaj go, weź go tak zmuchnij go tak. Nie chcę. Dobra, Poszedł. No, na szczęście mamy boomboxa, z którego puszczamy troszkę sampli. A, czyli gracie z jakimś takim Gramy z podkładzikiem, trupem gdzie jest i z druga klikiem. gitarka. Nienawidzę grania z klikiem, nienawidzę grania z samplami. Aha. W ogóle, wiesz, docelowo dążymy do tego, żeby grać bez niczego. Znaczy, tak bym bardzo chciał, bo tak się po prostu totalnie fajnie gra. Bez klików, bez żadnych tych pierdół i tak dalej. Ale, no nie wiem, to się już chyba trochę nie da. Tym bardziej, że mamy te nowsze numery, gdzie jest bardzo dużo layersów gitar. Są jakieś tam bzyki, duszki, nie wiadomo co, jakieś dropy. Dużo ciekawych rzeczy, gdzie po prostu ja sam tego nie obciągnę. Tego się nie wytnie. Tutaj damy reklamę. Ja sam tego nie uciągnę. No, mamy zgruzowany bas, który no, w zasadzie dwie linie basu idą zgruzowane, zresztą będziemy oglądać regrundowny, to zobaczycie, ale no, bas jest zgruzowany, ja gram tą prowadzącą gitarę cały czas i gdzieś tam ewentualnie staram się, żeby jak najmniej było tych gitar dodatkowych, ale jak mamy numery typu Extradition, gdzie tam tych layersów jest po 6 gitar na przykład różnych, no to jest wtedy ciężko, nie? No i tutaj te partie głównie dochodzą, nie? Nie ma czegoś takiego, że wiesz, że leci druga gitara z trupa, że cały czas leci druga gitara. Tego nie mamy, tego staram się unikać, no ale wiesz... Kto no, to obsługuje? Ty? Jako bębniarz? Bo to bębniarze z reguły jeszcze mają tą fazę. Klikam przycisk play, nie? Znaczy to jest generalnie włoska myśl techniczna, nowość taka się nazywa BBT, to jest niezłe urządzonko, bo nie dość, że to jest jakby zastępca Cinematic Audio, takiej, Nic mi to nie mówi, co teraz tak czy mówisz. siak no sampler. No i on ma fajnie, bo on ma właśnie 6 wyjść zbalansowanych i mamy tam klika, gity, mamy tam właśnie te dropy i tak dalej i jeszcze ma wyjście HDMI i wyjście MIDI, więc można ewentualnie kierować, znaczy jakby używać tego, żeby kontrolować jakieś właśnie heliksy czy inne takie rzeczy. No także niezłe urządzonko, Ty, a dałoby polecam. radę z niego może kontrolować światła? Można.
też. No. Wszystko można. No, więc. także niezłe. W czystej teorii też jesteś w stanie puścić liniowy sygnał przez Helixa i sterować tym, że on będzie przełączał Tak. presety w Helixie Tak. i ta gitara nie będzie nagrana, tylko będzie taka, nazwijmy, półżywa bardziej, bo z DI-a będzie, tak? Nie, to po Nie. prostu sygnał MIDI wrzucasz do Helixa i on sam ci presety wyłącza w trakcie, znaczy przełącza jak w trakcie jak grasz sobie. Mądre. Zamiast ty robić tap dance, nie no Tak. to Aha. Purchawa za ciebie sama przełącza, nie? A, że tego Helixa, na którym grasz, to nie musisz się tym przejmować, Tak. masz takiego elektronicznego, technicznego od Tak. tego, który to dla ciebie... Tak. O kurde, to niezłe. No. A powiedz, jak ci się z Hubertem gra? Męczy cię z tym basem? Bo wiesz, on tam na basie to nie grał ma co tak mnie długo męczyć. i... Zresztą nie wiem, no już gramy tyle lat w sumie, razem znamy się tyle, że nie męczy mnie, no. Czasem narzeka, ale tam normalne. Ostatnio raczej mało. Nie, rozumiemy się raczej spoko. No wiesz, Piotr też pracował z poważnymi, dużymi No ludźmi. to się właśnie i- chciałem teraz zapytać, nie? Że no bo tu jakiś Sabaton padł, jaki masz ten background poza graniem na basie Okej. w świecie metalowym? Generalnie to po hejtach, bo jak jeszcze w hejtach grałem już jakiś czas temu na basie, tam się rozeszliśmy, to zostałem technikiem tak naprawdę i od bębnów głównie, ale w międzyczasie jeszcze poszła taka historia, że zostałem jakby crewbossem takiej ekipy stagehandowej. Pozdrawiam tutaj Januarego i Andrzejka z Creative Music, bo to między innymi z nimi współpracuję i tam współpracowałem, nie wiem, na przykład właśnie z Sabatonem, z Kissem, z Rammsteinem i tak dalej, a jako dramtech na przykład z Machine Headem. Tak? Tak. Także Ważne. tak. No i dlatego Hubert wspomniał, że w rozjazdach właśnie, bo tak było, że Eugene w rozjazdach, on w rozjazdach, prawda, ja w rozjazdach, więc było ciężko nam to wszystko połączyć. No ale jakoś to wyszło i teraz gramy trasę, więc... Teraz no po prostu już był taki ostatni gwizdek, żeby się spiąć razem i coś zrobić. I właśnie to robimy po prostu, właśnie to robimy. Cisnę tutaj Krzyśka od jakiegoś czasu, po prostu ja teraz mieszkam pół w Wawie, pół w Rzeszowie i po prostu jak przejeżdżam, no to przez ten Kraśnik, no to zawsze gdzieś tam do niego wbijam i po prostu mielimy w tym garażu i jest tresura w metalu. No i wiesz, no to jest nareszcie to, że grasz próby 2 razy w tygodniu, nie? I to jest wszystko, po prostu jak grasz z typami w garażu, czy na sali prób, czy whatever, ale z typami, po prostu z ludźmi, to jest całkiem inna gadka, inaczej przyzwyczajasz się, ale wiesz, siedzenie przed komputerkiem i sobie klikanie do backing tracków, czy coś takiego, to w ogóle nie jest to, nie jest to, o co chodzi. Tak samo, wiesz, nie jest to samo, że w domu sobie wyćwiczę i przyjdę na próbę i zagram. No nie zagram. Nie ma po prostu szans. Trzeba grać Znaczy na z pewno jest ludźmi. łatwiej, trzeba to robić, ale no, to nie jest tak, że wchodzisz z marszu i od razu to wszystko wychodzi, nie? I mało tego, powiem Ci, że nawet nieważne jak dobrym jesteś muzykiem, w ilu zespołach grałeś i tak dalej, jeżeli robisz to z nowymi ludźmi w nowym zespole, jest od zera. Jest od zera. Nieważne, czy wiesz, grałeś w Megadev, nieważne, czy grałeś, kurde, w Decap, czy w jakimkolwiek dużym zespole. Jeżeli masz, to jest tak jak wiesz, bierzesz piłkarzy i masz tych wszystkich, nie wiem jak oni się tam nazywają, lewy, prawy, środkowy, czy ci wszyscy piłkarze. Każdy z nich jest totalnym przechujem, ale oni jako drużyna muszą się nauczyć docierać i grać jako razem. Zespół to też jest drużyna, nie? Ja muszę się nauczyć grać do niego, on się musi nauczyć do nas grać, piosenkarz musi wiedzieć co robić, jak szczuć publikę, wiesz, każdy musi wiedzieć co w którym momencie ma robić. To jest zajebiście wiele pracy i mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, jak dużo detali, szczegółów i tak dalej trzeba rozplanować i ćwiczyć i nie wyćwiczysz mało tego, i nie wyćwiczysz tego nigdzie indziej jak na koncercie. Nie wyćwiczysz tego nigdzie indziej jak na koncercie, bo nawet jeżeli grasz próby i tak dalej, no to niby próba i tak dalej. A jak jest show, wejdziesz, nie? I są ludzie. Jeden mały błąd gdzieś się posypie Coś i ci już masz... Wiesz, to Cała jest, układaneczka zaczyna się wiesz, to jest rozsypywać, a musisz ją złożyć, nie? wiesz, to jest to trochę tak jak z prawiczkiem, nie? Że wiesz, tutaj wyczytasz się w necie, nauczysz wszystkiego i tak dalej, tu już nauczyłeś się rozpędzać i tak dalej, wiesz wszystko dokładnie co się dzieje, ale wiesz, laska przed tobą stanie, wystawi ci żarówkę i kurwa głupiejesz, nie? Po prostu to jest trochę mniej więcej tak samo, kurwa, wychodzisz na scenę i no nie da się tego, wiesz.
So nauczyć inaczej niż po prostu what grać. what we are talking about? We are talking about we're talking about playing in a team, and even if you practice at home a lot, then you need to jump on the rehearsal room, garage, or whatever, and you need to start to, even though you know all the parts and everything, you need to start from the beginning. Of course, Hubert, with his sense of humor, compare it to when you are a virgin boy and you meeting your first girl, and Yes. you know you've learned all the Playboys magazines and everything, but it looks a little bit different. So my question is now, how is it for you? Because I do understand that they can join together a little bit more recently, you know, like frequently, and they do those rehearsals more than you can do it Yep. because of there's longer distance and there's everything like that. How you see it and how you find it to jump. Let's say I don't know how many times you are coming to Poland. You don't live in Poland now. No. You still live in Belgium. Yes. So how is it for you? What's your experience with that? Well, most of the stuff when I'm in Belgium, of course, I practice at home because there is no other way, of course. But I do, for example, make videos, send them to Hubert, rehearsal videos, and then he can give feedback to me and like, hey, watch that or pay attention there, and that's how we kind of do it in a long distance. And then when I come to Poland, it's either for rehearsals or for tour or shows. So because I also have a job back in Belgium, we have to figure out dates that I have to come back to Poland for rehearsals, which is a bit tricky sometimes, but it works, and usually we do a long time that I stay there, like a week or something, so we can practice and rehearse every day, and then I go back to Belgium, and then But is your experience exactly the same like they said, that actually you've learned a lot at home, you were practicing, you know Yeah. all those details he wants from you, you know your feedback, you know his feedback and stuff like that, and you come into the rehearsal and you are like, okay, so there's another mountain and to climb. Yeah. That's definitely what I experienced, because at home I was like, yeah, this is going great, and then I remember the first time that I came here, and I was like in the rehearsal, and I was like, I have no idea what's going on here. This is totally something new, because it's a different environment. At home you can simulate definitely like with your headset on, and you can simulate the best circumstances, kind of. And in a rehearsal room, you don't always have the best circumstances. You don't always hear everything perfectly. Sometimes during a rehearsal, someone makes a mistake, so you make a mistake. So it's an entire new learning process, a new mountain to climb when you're in a rehearsal room than you're practicing alone at home. You've mentioned Rasta is your screaming, singing Yes. teacher. Is it online lessons as well, or is Yes. it like one to one? It is online lessons, but if for example, he comes to Belgium, plays a show in Belgium, we sometimes like schedule a lesson like before, after his show, one-on-one, or if he comes to a festival, or if I'm in Poland right now with Banisher and he would be here, then I think we could have done a lesson as well, but it's usually online, yeah. Do you have another band in Belgium you were like a member of? Do you sing with other people? Yes. Is it the same kind of music? It's also metal, but it's more in the deathcore that I play in. I also am the singer in those bands. And yeah, we recently in February did a small German tour, which was our first one. And yeah, that's basically it. I play in 2 other bands, and both of them are deathcore, metalcore-ish. If you compare the so-called stage in Germany or Belgium on the west of Europe with this part of Europe, is it
coming to the same level, or are there Um, still differences? The metal scene itself in Belgium, I would say, is a lot smaller than in Poland. That And is the country is smaller as well. Yeah, it's a lot. It's a lot smaller, but in Germany there is a big metal scene. I think it might be even bigger than Poland, but Belgium is definitely one of the lesser countries that has a small scene in that. So all bands know each other, and everybody's Yeah, recording with everybody. Is it like that? basically in Belgium, everyone knows each other. Everyone has a connection with one another. If there are like bigger bands from Belgium, like I would say Aborted, then they have, well, everyone in Belgium doesn't really have any contact with them because they're bigger. They're all over the world. But usually in Belgium, it's like everybody knows each other. Well, I'm going to ask them how did they find you actually, and why are you here? So, znaczy się, jak to się stało, że on z wami się tutaj, skąd on się tutaj wziął? Skąd No wzięliście Belga do polskiego składu? No raz tam mi go podsunął. Kolejne wyzwanie, no tak, raz Raz tam tak. mi go No podsunął. dobra, ale czy to jest dobry pomysł, żeby mieć gościa, który jest z zagranicy i w kontekście tego, co powiedziałeś o tych próbach, No to na mieć próby tutaj lata, nie? kolejny problem z tym jednak w jakimś tam sensie, nie? Ja jestem przyzwyczajony do problemów i do rozwiązywania ich notorycznie, więc wiesz, no, próbowaliśmy gdzieś tam w Polsce też kogoś szukać, ale no jak, wiesz, jeżeli masz gościa, który uczy śpiewać innych, jest też zajebistym wokalistą i podsuwa ci typa, mówi, mam kurwa gościa z Belgii, ale zajebiście śpiewa, naprawdę wszystko robi kurwa totalnie tops. Bierz go do Banishera, bo jest naprawdę dobry. Trzeba go, kurde, urobić trochę, bo jest młody i tak dalej, ale jest zajebisty potencjał, bierz typa, nie? No to, wiesz, słuchasz kogoś takiego, nie? Tak samo jak ja bym, nie wiem, ktoś się mnie pyta, poleć mi jakiegoś gościa, słuchaj, mam tutaj takiego gitarzystę, nie? Zajebiście gra. Wiesz, jak uczysz gości, to wiesz, kto jest dobry, średni, słaby, nadaje się do czegoś, nie nadaje się do czegoś. No, oczywiście jest przekrój, nie? I to jest, nie ma co ukrywać, no nie wszyscy się będą nadawali do grania na wielkich scenach. Niektórzy, wiesz, chcą się nauczyć tylko poszczuję sobie na karaoke, nie? Ale jak ktoś mi mówi, że jest na tyle dobry potencjał, żeby go brać do bandu, no to robisz. No i wiesz, pracy było dużo. Na początku żeśmy, tak jak on wspominał, przez Skype'a robili, może nie tyle lekcji, ale układaliśmy tam rzeczy. No i było pracowane przez dobry rok nad wszystkim, nie? I partie, i wiesz, w jaki sposób ma śpiewać, jakie tam mają być, no słowa wiadomo, oczywiście tam lyrics, wszystkie, jak ma być frazowane, jakim rodzajem tego wokalu, co gdzie, no wszystko było bardzo, bardzo długie dnie i noce analizowane i pracowane nad. No i wiesz, przyleciał na te teledyski, tam już wcześniej to było gdzieś nagrane. I teraz jak mieliśmy próby, ja cały czas Krzyśka, no z Krzyśkiem było najwięcej roboty, wiadomo, no bo wiesz, totalnie od zera na bębnach, no to jest trochę się porywanie z motyką na słońce, ale od ostatnich tak właśnie, no w grudniu, styczniu nastąpił taki przełom, że to już zaczynało po prostu sadzić, nie, że zaczynało grać już dobrze, no i z każdym tygodniem, z każdym miesiącem zaczynało być coraz lepiej. No i on do nas przyleciał najpierw przed świętami jeszcze w tamtym roku, na taki tydzień porządnych prób, i potem przyleciał na całą Wielkanoc też na tydzień i przed trasą jeszcze teraz też chyba 3 dni wcześniej to mieliśmy 3 dni prób, później jeden koncert na rozruch, taki mały kameralny, żeśmy zrobili u Krzyśka na dzielni w Kraśniku, no i później już gig u mnie na dzielni w Rzeszowie, no i tam już było zdecydowanie lepiej. No i tak jak mówię, no first cuts after fences, nie? Pierwszy gig, trzeba się otrzaskać ze sceny, każdy musiał wyjść, zobaczyć, wiesz, nowe urządzenia, każdy ma te, First cuts after fences, okej. No i wiesz, otrzaskać się z nowymi What does it urządzeniami. mean? Pierwsze koty za płoty. I Shit's going around me. tak. I wiesz, myśmy też, to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle Banisher gra na jakichkolwiek odsłuchach. Myśmy zawsze grali totalnie na żywca, bez żadnych To metronomów. gracie w uszach teraz, tak? Tak, Przez te tak, metronomy tak. w uszach, no. No wiesz, jeżeli już są sample, musi być z metronomem. Mieliśmy jeszcze kiedyś taki pomysł jeszcze z Eugene'em,
że on miał taki jakiś inny boombox, te placki takie Rolanda, nie? I że w każdym można było sobie wgrać coś tam MIDI, nie? Pomysł był taki, żeby grać na żywo wszystko normalnie i po prostu w momencie gdzieś tam w trakcie piosenki kliknąć to zamiast jednego crasha i to by odpalało jakiś tam backing track, nie? I to by był taki najfajniejszy pomysł, żeby grać cały czas na żywo, zmieniać tempa, wiesz, wypuszczenia, sterujesz sobie ile tak naprawdę ty chcesz, jak mają być prowadzone numery, bo czasami wiesz, zatrzymasz się, coś tam powiesz głupiego, zaszczujesz ludzi, nie wiem, pójdziesz coś na bok, przedłużysz, nie? No Nie tak, zrobisz tego no. stickiem, no No nie da się, tak. chyba że sobie zaprogramujesz, tak, nie? No ale to jest już Ale takie... no pewien fajny spontan na koncertach jeszcze gdzieś tam ten luz by się przydał w całej tej perfekcji wszystkiego, co nas dookoła niby teraz otacza. No tak? ja tego nienawidzę i dlatego wiesz, na razie póki band się łapie i no gramy pierwsze rzeczy, to na razie jeszcze bezpiecznie, ale żeby wiesz, każdy się czuł swobodnie, było grane i tak dalej. No jak zobaczymy jak to działa, póki co działa nieźle, bo wiesz, ja na przykład teraz odkryłem, że jak gram z klikiem, to zrobiłem dokładnie na odwrót jak robię, czyli no, nie lubię mieć klika, jak grałem w decap, to miałem zawsze tego klika bardzo malutko, tak, że w zasadzie tylko na pauzach było go słychać, nie? A podczas grania nie. Tu totalnie w drugą stronę, mam klika na pizdę i wiesz, nie jesteś w stanie się wysypać, po prostu nie jesteś w stanie się pomylić, nie? No na razie tej przyjemności przyjemność z grania, no i tak słyszysz naokoło szum, wszystko i tak dalej, ale wiesz, że się nie wysypiesz, nie? Wiesz, że się po prostu nie wysypiesz, bo wiesz, co się dzieje. I większość bandów tak czy inaczej gra teraz z klikami. No, Suffocation gra bez... No, ale oni są najlepsi na świecie, nie? Nam jeszcze kawałek brakuje, ale już niedługo. Piotrek, a takie jest pytanie, tak w kontekście tej sceny niemieckiej i belgijskiej, no to ty jako człowiek, który trochę pojeździł i tak był z tyłu, to bardziej mi się chciało o organizację tego wszystkiego zapytać. No. Czy dogoniliśmy już w Polsce Zachód? Wiesz o czym mówię? Czy ta organizacja na przykład tam, nie wiem, bo jeździłeś z Machine Headem, nie wiem, po Ameryce też i czy to także europejsko tylko pracuje? Znaczy to w ogóle nie ma w żadnego... Europie akurat. No dobra, no, ale to Headem też nie ma znaczenia, no bo to już jest największa produkcja, jedna z takich, wiesz, no totalnie najlepszych. Jakbyś, opowiedz trochę takich historyjek, wiesz, jak to wygląda, na ile kompromisów jeszcze w Polsce musimy iść, a na Wiesz ile co, oni to nie zależy muszą, o co nie? pytasz właśnie, bo wiesz, masz takie Machine Heady czy Sabatony, no to są areny, nie? No to tam to wiesz, no to trzeba być jakby na czas i wszystko, a takie mniejsze trasy, nie wiem, na przykład jak z dekapami tam się jeździ albo coś, to też trochę inaczej to wygląda. Ale no, powiem tak, jeśli chodzi o różnicę między jakby samymi klubami nawet, wiesz, polskimi a zagranicznymi, to ja uważam, że jest pewna różnica, szczególnie na tym troszkę wyższym levelu, tak? Bo u nas te kluby, nawet te dobre kluby, to one tak, no wiesz, schody, wiadomo, są. No i te backstage takie też różne są, a na przykład, nie wiem, no Hubert może potwierdzić, czy Holandia, czy właśnie Tam takie rejony. Tym Nijmegen, tam Tak. gdzie jest Forta Rock. No, tak czy siak Najlepszy rejony klubus Jorgiego, ever, to wiesz, no. no to Tak. te kluby to one są po prostu no bajka, nie? Tam jest zagłada. i windy, i kluby. Odwracacz do autobusu Tak, jest odwracacz najlepszy. do autobusu. Odwracacz do autobusu. Takie to jest rzeczy są, cudowne. Nightliner Kurwa. wjeżdża, wiesz, po prostu z przyczepą, podnosi go, bo można tylko w jedną stronę, nie? Więc przyjeżdża, podnosi go, obraca go na górze, stawia z powrotem i wyjeżdża, nie? W Polsce takich rzeczy jeszcze nie ma. Takie rzeczy, nie? Jak myśmy to pierwszy raz zobaczyli, to ochujeliśmy po prostu, nie do wiary, no. Odwracacz do Nightlinera, nie? Tak, tak. No i nie, no wiesz, ładnie przygotowane, wiesz, te backstage ładne, wiesz, i kible, i prysznice, i wszystko, i te sceny też takie i szerokie, i głębokie. No kurde, Także- prysznice. Także, Jedzenia przede właśnie. wszystkim. no i jedzenia, no właśnie. Jedzenia. Jedzenia właśnie są jakby kuchnie w klubach, nie? Jakby i oni przygotowują tam dla zespołów te fajne jedzenie, często fajne, chociaż nie, na przykład nie wiem, czy w Essen jest taki klub, Który, no, Matrix on się nazywa, nie wiem czy byłeś. nie pamiętam. Dobra, tak czy siak też bardzo fajne jedzonko, no i co ja mogę powiedzieć? No wiesz, jakby im większa produkcja, tym bardziej po niemiecku, nie? Jakby. No bo jednak, nie wiem, no na przykład Sabaton miał tam 11 tirów, nie? Znaczy samego Sabatona było 9, jeszcze 2 dodatkowe. No i wiesz, no jakby trzeba to wszystko o czasie zrobić, bo to jednak tirówek. dużo gratów, nie? Dużo gratów. A na przykład Rammstein ma 69 tylko, nie? Aha. Więc, a Rammstein to w ogóle, to mnie w ogóle rozwaliło, bo pamiętam, tam cała jakby budowa tego to 2 dni, nie?
spoko, tam jeden dzień, drugi gig, prawda, ale po prostu loadout, rozpierdolka tego, to 3,5 godziny i wiesz, 60 parę tirów. I Wszystko jest tak zorganizowane. Tak, tak, wygląda to po prostu Wietnam, wiesz, wojna, nie? Po prostu te tiry tu na rowerach, kierują tymi tirami, wiesz, ci track liderzy i tak dalej, wiesz, wszystko fajnie, bo się jakby scena jest na takiej wysokości, że jak podjeżdża tir, to jest wszystko prościutko, wiesz, w tira, oni też zresztą mają tak to super rozkminione, że jak oni mają na przykład, wiesz, oczywiście ten słup, nie? I te światełka po bokach, to na przykład wjeżdża sobie światełko, otwierasz tylko jeden lit, drugi, wiesz, od świateł, podpinasz, wiesz, i o jeden poziom do góry. I to, wiesz, po prostu tak taśmowo, to jest fabryka, to wszystko to jest po prostu fabryka, nie? Także niesamowite wrażenie, nie zapomnę tego nigdy, tego Rammsteina. Zresztą zobaczymy, może się uda jeszcze z nim współpracować w przyszłości. No, także, wiesz, no duża produkcja, duża odpowiedzialność. A jak jeździsz z takimi kapelami, to masz styczność z tymi gwiazdami i członkami tych zespołów, czy to jest tak rozłożona praca, że właściwie oni nie wiedzą, że ty nawet istniejesz? Czy... Nie, wiesz co, to zależy tak naprawdę. No zazwyczaj to trochę tak się dzieli, nie? Że jest ta technika i sobie ten zespół, który po prostu przychodzi na próbę, potem wraca tam do hotelu, prawda, i potem przyjeżdża na ten, ale zależy od gwiazdy, nie? Bo z Sabatonami to można sobie pogadać, można przyjść, potem porozmawiać chwilę. Nawet był nasz kolega Piotrek, gra na banjo, przywiózł na trasę i wymyśliliśmy taki pomysł, że to może cover zrobimy, nie? Tego Sabatona. No i on poszedł do chłopaków, mówi, że zrobił tam, to się nazywa Swedish Pigans chyba numer. No i poszedł do bębniarza, wiesz, i do chłopaków i po prostu czy mógłby zagrać, nie? No i ten bębniarz mówi, pewnie dawaj, nie? Do tej próbowni ich tam w jakiejś tam salce i zagrał z nimi na tym banjo, nie? Więc wiesz, nie A rzeczonych chłopców, moich idoli, których masz na czapeczce, poznałeś pana szefa? Na Tak, przykład? tak, no bo ja tam już bezpośrednio Tam byłeś z kapelą, bezpośrednio nie? na scenie z kapelą, tak? Bezpośrednio z kapelą, tak. No ja tam, tak jak wspomniałem wcześniej, od bębnów i ta współpraca była taka ciekawa, bym powiedział. Szczególnie, że no w ogóle... Czy są to normalni ludzie, czy gwiazdują? Na ile możesz to oczywiście powiedzieć, bo wiadomo, że nie chcemy nikomu tutaj obrabiać jakoś specjalnie nie, dupy, wiesz nie? co, nie, bym powiedział, że w miarę są normalni, nie? Mają swoje tam... Każdy ma momenty, Tak, nie? każdy ma momenty, Mają dokładnie. momenty. Ale Ja też mam momenty. mieliśmy taką akcję, że mieliśmy przedprodukcję w Nottingham, akurat ta arenowa trasa była Amon Amarth i Machine Head. No i kurczę nam wzięła, takie LEDy były i krata nam pękła po prostu, nie? No i tam wszystko opóźnione i tak dalej, ale na szczęście nikomu się nic nie stało, chociaż powiem ciekawostkę, że jak krata taka metalowa pęka, to brzmi jakby się w ogóle po prostu drewno łamało, tak naprawdę, nie metal, tylko tak jakby ktoś, nie wiem, wziął deskę i ją tak, nie? No, ale wszystko poszło dobrze, no i później ta cała trasa i było w sumie fajnie. A ty na przykład jak zacząłeś grać z Davidem Ellefsonem, to jak czułeś się, że wiesz, kurczę, no stoisz przed pomnikiem trash metalu światowego, no kurwa, no to już, wiesz, już nie ma wyżej. No, Nie ma w wyżej. Metalice byś mógł zagrać ewentualnie, albo nie wiem, gitary stroić, nie? Nie, no, Wiesz, nie ma wyżej, to prawda. to już jest taka postać, no Znaczy, wiesz, no... Słuchaj, przede wszystkim jak dołączasz do jakiegoś składu, gdzie jest taki gość, no to przede wszystkim nie możesz być, wiesz, jakimś tam czosnkiem z pierwszej łapanki, tylko musisz się też zachowywać jak pros. I nie, że wejdziesz do sali i tak, o Jezu, jestem kurwa twoim największym fanem i tak dalej. Oczywiście, że kurwa jestem, każdy jest. Każdy jest, nie? Ale idziesz stary tam na joba, masz grać i przychodzisz i grasz swoje i robisz to po prostu dobrze. Nie możesz być zesrany, że grasz z takim gościem albo z takim gościem. W drugą stronę masz się czuć totalnie komfortowo i normalnie i wtedy jesteś, kurde, gość, nie? I no nie będę ukrywał, że nie miałem trochę motyli w gaciach, nie? Jak, wiesz, wchodzę na salę i grasz z typem i tak, Jezu, żeby się tylko nie wysypać, ale po prostu wyzbywasz się tych myśli, tylko grasz i tyle. Dwa, że grając z nim i z Guillerme, zresztą Guillerme, czyli szef tego zespołu całego, Dajew, jest, kurwa, przewspaniałym frontmanem i przewspaniałym szefem bandu, nie? Miałem z nim tak fajne, wiesz, różne sytuacje i totalnie na odwrót niż praca z Polakami i polskimi bandami, nie? Wiesz, zero szczucia, wiesz, zero terroryzmu jakiegoś, kurwa, psychicznego. Mieliśmy akcję, graliśmy z Testament w Niemczech, nie pamiętam już w jakim mieście, albo w Hannowerze, albo
albo gdzieś, nieważne. I wiesz, sala nabita, 1500 ludzi. Zaczynamy grać seta, pierwszy numer i na drugim numerze zaczęła mi coś przerywać gitara, nie? I wiesz, po solówce coś se kurwa kopłem, czy pociągnąłem wajchą za bardzo, no przestała mi szmata działać, nie? Coś, drugi numer, a ja mam tylko dwie gity, nie? Wyrzucą mnie z zespołu. I wiesz, mam tylko jedną gitę zapas i to dłuższą o jeden cal i bez Floyda, a u mnie wiesz, połowa rzeczy zabawa z Floydem i sobie myślę, ja pierdolę, no przesrane, nie? I wiesz, najpierw, bo tak, zawsze na każdym gigu coś ci się wysypie, zawsze za każdym razem coś ci się wysypie i jedyna rada na to wtedy co zrobić? Nikt ma nawet o tym nie wiedzieć, że coś ci się wysypało. Po prostu lecisz dalej i robisz swoje. Wiesz, wysypało ci się, to co? Będziesz panikował jak pizda, że zesrało mi się coś i tak dalej. No to wtedy jesteś frajerem dopiero i to widać, nie? Coś ci się spierdoliło, po prostu robisz swoje na spokojnie. Wiesz, musisz być cały czas sfokusowany, nie możesz się dać, wiesz, zaszczuć sytuacją. Tylko sprawdzasz, to ci się zepsuło, to ci się zepsuło. Skończyliśmy ten numer. Ja sprawdzam i myślę, że nie no, na pewno padła gitara. Podłączam drugą gitarę, patrzę, gra jest. Podchodzę do Gilera, mówię, stary, zjebała mi się cała gitara, nie? A on do mnie, wiesz, normalnie było, wiesz, kurwa, co ty robisz, spierdoliłeś nam cały gig, gramy z testami, nie, i tak dalej. Gość podchodzi i wiesz, stary, nie przejmuj się, jest all good, nie? Naprawiłeś nas ciosik, no to teraz lecimy, baw się, nic się nie stało, po prostu grajmy, let's crash, man. I stary, takiego team leadershipu oczekujesz od szefa kurwa zespołu, nie? To jest gość, nie? I dla mnie Guillermo w ogóle jest wielką inspiracją, jeżeli chodzi o kolegę z zespołu, szefa i tak dalej. No i wiesz, i obok też stoi kurwa David Olefson, nie? Wiesz, największy basista na świecie, kurde, wiesz, totalny rockstar, nie? I co, podszedł mnie zjebał? Nie, po prostu to się kurde dzieje. Takie Ale rzeczy się przekonał cię dzieją. do śpiewania za to. Mało tego. Słuchajcie, zacząłem śpiewać, bo Dave Ellefson mi powiedział, żebym zaczął śpiewać. A mówię, stary, nie umiem śpiewać. Przecież nigdy tego nie robiłem. A on do mnie tak, to zacznij. A mówię, jak zacznij? No po prostu zacznij śpiewać w tym momencie i zacznij to robić. Z czasem się nauczysz, ale zacznij to robić. Użyłeś takiego wzorcu kolega z zespołu. Czy grając z taką osobą, to jest tylko i wyłącznie układ czysto profesjonalny w momencie wtedy, kiedy jesteście razem, to jest, wiesz, to jesteście razem i to jest ta tkanka tego zespołu? Czy na przykład jest tak, że masz z nim kontakt teraz i sobie, nie wiem, wymieniacie Mam się z nim zdjęciami kontakt. z wakacji i tak, stary, zobacz, mamy kurwa, grupkę tam, dajefową, zobacz, że tam sobie- jakiego kebaba znalazłem fajnego, wiesz, w Rzeszowie, jest lepszy niż Wysłałem mu ostatnio kasetę VHS-a, że znalazłem, robił jakieś porządki. Ja to mówię, patrz co znalazłem. Miałem kasetę taką VHS starą, skręcenia i eutanazji, nie? Aha. Nie, i mówię, patrz co znalazłem, nie, że jaki w ogóle rar, ale zajebiście, nie, że fajnie, że coś Czyli takiego... macie normalnie też taki kontakt cały czas, tak? Zresztą mało tego, ostatnio, wiesz, to ci opowiadałem też, ale nie wszyscy może wiedzą, że kurwa miałem tyle, że dzisiaj powinienem być w Bangkoku i grać z Fear Factory, nie? Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się, no Nie udało kurczę, się. właśnie nie wiedziałem, czy można o to zapytać. Było wciul blisko, po prostu miałem jeden telefon, wtedy co rozmawialiśmy i wiesz, powiedziałem Dinowi, że w ogóle Dino Cazares do Ciebie dzwoni przez telefon, no wyobraź sobie, że to jest jakaś kurwa głupota, nie? I powiedziałem mu, że wiesz, że nie dostanę wizy, bo jak składaliśmy z Dajew teraz paszporty i wizy, to złożyliśmy złe. Myśleliśmy, że jak jesteśmy, że wjedziemy tam na turystycznych wizach, bo gramy za $0, nie? Ale tam działa to tak, że nieważne czy grasz za 0 czy za 100 000, jeżeli jedziesz grać na scenie, To jest o praca. to jest to praca i jest to coś robić. Nie jesteś turystą, tylko pojechałeś grać. Dla nich to jest całkiem inny rozdział. I nam to odrzucili. I później konsul nam powiedział, że słuchajcie, możecie się o nie ubiegać, ale teraz to będzie trwało dużo dłużej, nie? Że tam załóżmy miesiąc na przykład. Aha, czyli nie rozbiło się o jakieś tam umiejętności grania, o zły kontakt, że coś tam się wywaliło, No tylko więc właściwie słuchaj, rozbiło się to o... Rozbiło się to o to, że ja mu mówię, że może to chwilę potrwać, więc nie wiem. On mówi, nie, za długo, że nie ma szans, nie, że coś tam. Ale pogadaliśmy się, pytał się mnie, czy jest szansa, wiesz, czy jestem available tam na inne daty i tak dalej. Węszył, trochę tam podpytał. Nie, no i skończyło się na tym, że powiedziałem mu, że na to nie dam rady, ale w przyszłości let's keep in touch, nie? I co, za tydzień dostaję na Instagramie, bo tam wiesz, nagrałem tych numerów 16 No Fear tak, Factory, no. nie? Wrzucałem to na YouTube'a wszędzie, gdzie się tylko działo, no wiesz, praca po prostu jak idiota, nie? Zapierdalałem z tym basem po 16 godzin, nagrywałem tylko numery, wrzucałem i tak dalej, nie? I w jakimś momencie wrzuciłem i go oznaczyłem, on to zobaczył
i pisze do mnie na Instagramie, że you better give me a call, nie? Ja tak, wiesz, budzę się, patrzę, jest kurwa, wiesz, 9, no to u nich tam w LA jest gdzieś pierwsza, nie? I mówię, że właśnie, że when you wake up, you better give me a call. Napisałem, że wiesz, że okej, mogę zadzwonić, bo no i w każdym razie odpisał mi call me now. Akurat byłem u Krzyśka, żeśmy grali i cześć, co tam słychać? Nie, że Hubert, co my musimy zrobić, żeby cię sprowadzić teraz do Stanów, nie? Ja wiesz, że tak słucham, mi się kurwa nogi gną, nie? I że, ale o co chodzi? No stary, no nikt tego nie wyrabia, nie? Że ten jeden koleś, który to ugrywał, nie może, bo musiałby wrócić po jakieś tam kwity do Brazylii i z powrotem, a nie może wyjechać ze Stanów, bo się ubiega o residence, a wszyscy inni tego kurwa nie ugrywają, że jesteś jedynym gościem, który w tym momencie to może zrobić, który jest dostępny, nie? Że co musimy zrobić, żeby cię ściągnąć do Stanów, nie? Ja myślę, ja pierdolę. No jak, kurwa? Że nie ma nikogo na świecie, kto to kurwa ugra? Nie, no że bez sensu, no to jest jakieś niewyobrażalne. No, a mówi, że stary, zrobiłeś to teraz za mało czasu, przychodzą goście, którzy umią jeden numer i tam w miarę ugrywają i że są goście, którzy grają szybko, ale na przykład nie są w stanie zagrać groove'ów z Lynchpina, nie? W sensie, jak nie są w stanie zagrać groove'ów z Lynchpina? Przecież to jest normalne granie synkopą pod stopę, nie? Że ja sobie tak myślę, aha, no 5 lat z Wackiem i dla mnie to jest normalne, nie? A po prostu dla tych kwadratowych Amerykańców oni nie potrafią groović, kurde, tego metalu w ten sposób, nie? I mówię typowi, że stary, nie wiem, co zrobimy, no musiałbyś jakichś prawników ściągać i musielibyśmy uruchomić nie wiadomo co. Okej, czy jak weźmiesz jakichś prawników tu w Polsce, to jesteś w stanie to zrobić? No mówię, że nie wiem, czy prawnik z Polski mi coś pomoże przy wjazdu. A jak my weźmiemy prawników ze Stanów, tak myślę, kurwa, no wiesz, jak robak chce wjechać z Polski do Stanów, no to jest trochę gorzej, ale jak już goście ze Stanów chcą robaka z Polski, no to jest już trochę łatwiej, nie? To powiedziałem mu, a jesteś w stanie to załatwić? Dobra, w takim razie przez weekend będę się tym zajmował, nie? Uruchamiamy tam ten keep in touch, nie? No i wiesz, odłożyłem ten telefon, siedzę, śniadek gdzieś tam obok, mówię, ty kurwa, słyszałeś? O. Wiesz, siedzimy i ja sobie tak myślę, że nie no, sprawa jest gruba, nie? Bo mamy teraz trasę i tak dalej, no ale kurwa nie odmawia się takiemu typowi, nie? Przecież nie odmówię grania w Fear Factory, bo mam, wiesz, w tym momencie zakupuję, wiesz, miałem dylemat Abrahama taki totalny, nie? Wiesz, no już dzida w powietrzu, zabijasz własne dziecko, nie? Czy na nieszczęście bądź na szczęście napisał mi w niedzielę, że znaleźli gościa, z którym byli kiedyś tam na trasie i że he suddenly became available, we know him and he's ready to go as well right now, so thank you for your time, keep in touch i tak dalej, nie? Myślisz, że jest jeszcze szansa na to, żebyś tam się pojawił, czy to już Możliwe. ten pociąg odjechał? Nie odjechał. Nie Uważam, odjechał. że nie odjechał. Ten koleś w ogóle to jest basista Butcher Babies, nie? Też. A, takie dwie laski śpiewał. No, Tak. no. No, ale też rockstar przejebany, typ z Hollywood, nie? I zajebiście gra. Widziałem tam już filmiki jakieś pierwsze. No to rewela. Znaczy u nich cały czas ten Tony Campos gra na tym basie, nie? Ale że on gra również w Static X, no to wiesz, to też są zobowiązania. Po prostu szukają typa, który może gdzieś tam wskoczyć. No, Czyli ale jesteś na takiej liście rezerwowego basisty? Myślę, że w czołówie. Jeżeli będziesz tam Tak. gdzieś potrzebny, to po prostu jest telefon i może na przykład w Europie, jak ktoś nie będzie mógł przyjechać, dokładnie to wtedy dokładnie będziesz... to. I myślę, że bez Będzie żadnej skromności i tak grubo, dalej, uważam, że tak właśnie jest, nie? No bo wiesz, mam zrobione numery, napisałem mu, gość ci pisze, że your right picking hand is at point, nie? Jeżeli pisze ci Dino Cazares, że masz zajebistą prawą łapę, no to czego więcej oczekiwać od To życia, znaczy, nie? że masz. To znaczy, że masz, nie? Wiesz, to jest też trochę też w kontekście tej naszej rozmowy poprzedniej, którą sobie nagraliśmy, że ci powiedziałem, że za 15 lat będziesz grał w jakiejś takiej kapeli, bo masz myślę, też że za przykład 5. takiego, masz też przykład ziomka, który tam, wiesz, wszystko masz podane tak jakby jak to robić na tacy, nie? No tak, no ja mu, wiesz, te tematy sprzedaję, nie? Żeby wiedział. Poza tym, wiesz, jak mi by ktoś powiedział, No właśnie to się Wtedy- chciałem zapytać, nie? Czy na przykład 15 lat temu albo 20 lat temu, stary, ja nic nie wiedziałem jeszcze 10 lat temu. ale czy w ogóle miałeś takie marzenie, żeby coś takiego robić, wiesz? Czy gdzieś było to twoim dążeniem, czy jednak po prostu sobie chciałeś robić swoje, nie? Firma Monster nie sponsoruje tego wywiadu. Nie no. Po prostu chce mi się bić. Nie no, wiesz, ja w pewnym momencie już po prostu postawiłem 100% na karierę muzyka, nie? Po prostu, wiesz, czy będzie dziadowanie, czy będzie bogato, czy będzie tak, czy srak, czy będziesz grał z Elefsonem, czy w Acid Drinkers, czy kurwa w tym, gdzieś znajdę sobie tego spota, nie? Po drodze jeszcze startowałem do Aborted i na bas i na gitarę, wzięli jakiegoś gościa z Islandii,
a teraz grają bez basisty, bo jednak nie chcą, nie? Ale wiesz, cały czas gdzieś tam się kręcę, jestem tu, robię tu, jestem aktywny, wiesz, w tym environmencie muzyków i wiesz, daję do zrozumienia, że jest gość, który jest gotowy na, wiesz, pro granie, tyle, nie? I po prostu kręcisz się cały czas, robisz swoje, okazje będą się pojawiać cały czas. Jak widać, cały czas się pojawiają. No tak, jak Cierpliwości robić cały czas swoje, robić nie? swoje, to jest nawet, wiesz, to samo w moim małym świadku tego YouTubowania, nie? Zapierdzielasz, wiesz, Robisz jesteś swoje, wszędzie, dokładnie. pokazujesz, robisz swoje, w końcu gdzieś się to, wiesz, jak nic nie robisz, to się okazje nie pokażą, nie? Okay, so what we were talking about was like if he was dreaming that he's going to play with David Ellefson and you know trying to join Fear Factory and when he was like 10 years back, if even in his all you know like imagination and everything there was some kind of idea like that. How is it with you? What are your expectations from what you're doing with? Because you said you got a job as well. Yeah. So why are you singing? What is the aim of it? You know. Well, I started basically not as a singer. I first started like because my father has been a singer for over 30 years now, but my father and my mother split, so I stayed at my mother's place, so I didn't have any music in my life at all. And at some point in around my 12th, I started like being interested in guitar and music. I was like, okay, I want to see what I can do with it. I didn't follow lessons. I just asked some friends like, can you teach me some stuff? And the rest I just started jamming around. And at some point I lost somewhat interest in it and started singing a bit more, but like just for fun on songs like Slipknot and all that stuff and Rammstein and just singing along and basically learning myself how to make those sounds because I was like, how do those guys do that? I mean, to do it for that long a time without losing their voice, without it hurting, there has to be something about it. So I was like trying to replicate it by myself, and yeah, I just got a little better and better at it. At some point, I was still doing it for fun. Some friends of mine were telling me, hey, you should do this professionally. You should go further with this because it actually sounds pretty good. And so at that point, I was like, I can't teach myself anymore because I don't know anymore. So I sought professional help, and there's where Rasta came in. And now what I look forward to is for my skill and my experience to grow even further. And well, I see what the future gives me. Grow with Banisher and see what we can achieve with Banisher and see what I can achieve with my other bands back home. And yeah, that's basically what I look forward to. Have you been in any kind of place close like Hubert was? I don't know, when you were trying to join band from Liga Bath, you know, are you doing this kind of job as well? Because he's like a titan of doing this job. You know, he probably would go for Metallica's rehearsal if there is. I would totally go. Would you? Go, of course. Are you the same kind of person? Because you need some kind of personality to be like that. You know? Opportunity. Yeah, if I get an opportunity as big or a big opportunity, I would take it, but I would also consider, like, for example, Banisher and and I would consider stuff how I could make everything work, and if not, what I can eliminate to make it work. But I have not yet got any opportunities like that to play in any bands from leagues above. I am getting from bands back at home that they're like, hey, can you like fill in there? Can you like be like a backup vocalist for us or something like that? But bigger opportunities have yet to appear. So Do you connect your future with music? Yes, I certainly hope so. Or is it plan B only? No, I certainly hope that music would be the way to go for me. Does it have to be
only singing in a band, or if you got opportunity like Piotrek, for example, to start being a technician, guitar tech, or Oh, you know, yeah. working on stage, organizing concert, is it the way as well? I as mean, doing I it? would definitely be interested in that. I have no experience in any of that, but I would be interested and open to learn and to get those opportunities as well. So, for sure. What was the biggest show you've been singing? How many people were in front of you? I think today it must be the show in Rzeszów with Banisher. Really? This How many tour, people yeah. were there? 150, something like that? How many? Something like 150, I guess. 150? Yeah, something like that. Yeah. There was a show that was very close to that, but I think around 100 people, which was in Germany, in Weinheim, which was a very, very nice venue, together with Cranium. But yeah, the biggest one was definitely this one in Rzeszów. Is it making you better and you feel like you know how to swim and you swim in the warm water, if you know what I mean? If there is lots of people in front of you, and actually they give you some kind of energy, or is it yeah. stopping you and you are like, oh my god, it's like it's not five of my friends. It definitely fires me up 10 times more when I'm playing a show and I see people moshing and circle pits and they're yelling along with us and they're giving us energy. It fires me up 10 times more and it gives me so much more energy and I go even more crazy than I used to. So yeah, I definitely don't have that I like freeze in front of a big crowd. So Changing the topic, Belgium beer or Polish beer? Belgium, that's without a doubt, Belgium. Yeah, same beer. for me. Polish pierogi. Polish food or Belgian food? But a bit of both. Pierogi definitely is like a thing that I want to have in Belgium more. I think we do have it somewhere, but in like specific Polish stores. The vodka from Poland, of course, we need that in Belgium because Belgian vodka, let's say, is shit. Non-alcoholic vodka. It is. There is such thing. But we in Belgium, of course, have our chocolate, our fries, our beer, and yeah, some Belgian foods that are something that we treasure and that we think are better than Belgian here. girls Yeah. or Polish girls? Polish. Sure, without a doubt. Belgium roads or Polish roads? Ooh, well, that's a difficult one. Both roads are not in good condition. So at least we are like yeah. Both roads are kind of the same, kind of bad. Dobra, thanks a lot, man. Dobra, panowie, chyba będziemy kończyć, nie? Mamy ile tam już? Z godzinkę. Trzeba się zbierać Chyba do się musicie kubusa, zbierać, no. jakąś Chyba próbkę, pół godziny jakąś spóźnienia próbkę jest. zagrać. Mamy radę. No fajnie, że się to dzieje, fajnie, że się kręci, fajnie, że sobie Hubert znalazłeś, wiesz, Padawana i jesteś Django Fettem i Boba Fettem razem wziętych, bo to już mówiłem Krzyśkowi, że jak wiesz, pierwszy raz was to tobie też wtedy mówiłem, nie, że jak was pierwszy raz gdzieś tam na jakimś Insta zobaczyłem razem, mówię, kurde, klona sobie gotuje i w ogóle... Teraz ma nową ksywę Judzijątko. Judzijątko. No, Judzijątko Aha, że teraz. w sensie, że... Nie, Małe to ja Judzinie. cały czas uważam, że to jest twój klon i że to jest, wiesz... Przeradza się w Judzina teraz. Że to jest twoje DNA. Idziemy na koncert, jak się uda, to jeszcze te Crackdowny zobaczymy, czy się uda zrobić, no bo to... Zrobimy, bo oni tam postawią teraz dopiero klomoty, to jak Muszę zajedziemy, to będzie. Muszę coś zjeść i tam do was jadę, więc zapierdzielajcie na próbę. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Stołeczka Po kolei. Po kolei. Po Dziękuję. belgijsku już było. O, Pozdro. uścisnąłeś rękę Roba Flina? No on mnie na to ugryzł z głowy, wiesz? A, no dobra, jak się nazywał? Ugryzł mnie w głowę. No. Ugryźć cię w głowę, no to, bo wiesz, to znasz to takie, nie, że przez pięć Tak. dłoni tam ściśniesz, to docierasz do każdej osoby, no to jestem w pierwszym kontakcie prawie z Robem Flynnem. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, pa! Elo. Elo.